Zintegrowany wzmacniacz Accuphase E303. Zakupiony jako pełnosprawny w stanie idealnym. Rzeczywiście jest to stan idealny, ale tylko i wyłącznie z wierzchu. Dopiero po wnikliwych oględzinach można stwierdzić, co w nim jest niepoprawnego, co w nim jest do naprawy. Podłączyłem sobie taki śmieszny generatorek, którego wyremontowałem Headkita. Jest to generator audio, używam go tylko i wyłącznie do takich podstawowych testów. W innych moich odcinkach widzieliście, jakim sprzętem pomiarowym dysponuję do bardziej wnikliwych analiz. Podłączyłem go pod wejście tuner. Przy normalnym słuchaniu muzyki zasadniczo wszystko wydaje się być super. Z wyjątkiem tego, co można szybko zauważyć, czyli spalone żarówki pod świetlające wyświetlacze i wskaźniki i przede wszystkim źle działające wskazówki w obu kanałach na wskaźnikach. To się rzuca na pierwszy rzut oka po pierwszym takim obejrzeniu urządzenia. Przełączę teraz na wejście tuner. Podałem tutaj niską częstotliwość rzędu 100 Hz. Jak słychać, przełączniki nie są w zbyt dobrej kondycji. Regulacja basów. Potencjometr głosu jest całkiem niezły. Przełącznik regulacji tonów wysokich również nie należy do najlepszych. Tyle ogólnie po takich oględzinach zewnętrznych i po podłączeniu generatora. Teraz czas zajrzeć do środka. Środek wzmacniacza wygląda bardzo ładnie, ale w teorii. Nawet nie jest bardzo zakurzony. Jednak od razu co się rzuca w oczy. Bardzo zaśniedziałe i zanieczyszczone przełączniki. Druga rzecz. Ktoś pominął włącznik sieciowy, ponieważ jest on uszkodzony. W związku z tym są tutaj kostki łączące, pomijające ten włącznik sieciowy. Następna rzecz. Zauważyłem, że po poruszaniu płytki zasilacza przełączę na generator. Coś przerywa. I ogólnie tyle, co można stwierdzić tak po pierwszych oględzinach i pierwszych testach. Sprzęt wymaga renowacji. Tu jest zamontowany przedwzmacniacz, również z wejściem fono. Dość się mocno nagrzał. Stąd również przy zasilaczu czuć nawet pod ręką dość wysoką temperaturę. Są tutaj zamontowane rezystory mocy i to one wydzielają tyle ciepła. Ja bym to troszkę zmodyfikował, dał większe. Również podobne są zamontowane na końcówkach mocy. Też można do tego zajrzeć, ale to dopiero po rozmontowaniu urządzenia. Tak wygląda sprzęt po rozmontowaniu. Moduł zasilacza wraz z zabezpieczeniem wyjścia głośnikowego. Przekaźniki do głośników.
Zabezpieczniki i zasilacz. Od razu co się rzuca w oczy? Bardzo mocno wygrzany obwód drukowany, to o czym wspominałem. W miejscu tych rezystorów jest wszystko przyciemnione. Zbyt kiepskie odprowadzanie ciepła z rezystorów mocy. Ten rezystorki tutaj, szczególnie ten, jest mocno przypalony. Zasadniczo oba do wymiany. Te należy zwiększyć. Ich objętość, wielkościowo dać większej mocy. Następnie w tym miejscu mamy radiatory z tranzystorami, które również są dość małe w stosunku do mocy wydzielanej przez tranzystory. Powinny być większe, natomiast za bardzo nie ma możliwości tutaj nic większego zmieścić. Obwód drukowany bardzo mocno wygrzany. Widać to od razu po tej stronie również. Ciemne części, elementy również tutaj wygrzane. Przy przekaźnikach ktoś już tutaj coś majstrował, bo to widać od razu po lutowaniu. Następnie płytka przedwzmacniacza. Analogicznie. Tak samo przez te duże radiatorki jest dość mocno wygrzana. Te kondensatory prawdopodobnie będą do wymiany. To się wszystko okaże w czasie prac. Płytka korekcji barwy dźwięku również. Od razu pierwsze co widać, tutaj są dwa tranzystorki, które się bardzo mocno nagrzewają. Powinny mieć tu radiatory zamontowane, których firma nie zastosowała. Jednak takie radiatory zastosowano w bloku końcówki mocy. Radiatory, które są zamontowane na tranzystory w obudowie TO92. Małe radiatorki, które jednak wprowadzają polepszenie, dlatego że wtedy ten tranzystor się tak nie nagrzewa, ma odprowadzanie ciepła. Ale pomimo to widać, że temperatura końcówki tak była dość duża, też jest tutaj w tych miejscach wygrzana dosyć mocno. Modyfikacje jak zwykle będą polegały na zwiększeniu mocy rezystorów. Do tego również zastosuję radiatory do chłodzenia. Jest tu na tyle miejsca, tak mi się wydaje przynajmniej, że takie radiatory spokojnie można zastosować. Nawet już przygotowałem się do takiego zajęcia i zakupiłem takie radiatorki do TO92 aluminiowe. 4 radiatorki i na pewno będzie dużo lepsza cyrkulacja powietrza i chłodzenie tych elementów. Wracając do końcówki mocy i całej konstrukcji urządzenia. Powiem tak, bardzo przyjazne do serwisu. Szybko, prosto, wszystko można wymontować. Końcówka mocy, jedna, druga, zasadniczo odkręca się dwie śruby i końcówka wymontowana. Dwie długie śruby do ramy. Przygotowałem sobie tu już obwody drukowane. To jest jedna z kilku płytek Acuphase'a. W tym miejscu były kondensatory elektrolityczne 10 mikrofaradów. Zamontuję na to miejsce nowe. Tutaj jak widać, przez to, że te tranzystory nie miały chłodzenia, jest wygrzany obwód drukowany w tym miejscu, co skutkuje dużą ilością zimnych lutów. Praktycznie gotowe. Jeszcze tylko pozostanie mi umyć pozostałości topnika i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten moduł. Na pewno zapewni to lepsze odprowadzanie ciepła z tych tranzystorów. Płytka przedwzmacniacza i przełącznika wejść. Część przedwzmacniacza gramofonowego i część przełącznika wejść. Tutaj do wymiany będzie kilka elektrolitów. Do wymontowania te przełączniki w celu ich wyczyszczenia i przysmarowania. Dodatkowo trzeba zamontować jeszcze kilka takich radiatorów jak na poprzednim module. Mamy tutaj raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 małych radiatorków, które muszę zamówić, bo niestety miałem ich bardzo małą ilość. Nie są to elementy aktualnie łatwe do kupienia. Do rozlutowania parę punktów. Przełączniki wyjęte. Teraz trzeba je rozmontować na kawałki do czyszczenia. Tutaj taki jest dziwny element pomiędzy tymi przełącznikami. Malutkie coś z dwoma nóżkami. Ten styk tutaj, który jest, ten włącznik czy typu takt, powoduje to, że w momencie minimalnego naciśnięcia jakiegokolwiek z tych włączników, przełączników, minimalne takie naciśnięcie powoduje zwarcie styków w tym elemencie i automatycznie włączenie funkcji muting w urządzeniu. Zapobiega to wszelkim trzaskom spowodowanym przełączaniem źródeł. Przełączniki mam już wyczyszczone, gotowe. W międzyczasie wymieniłem elektrolity. Jeśli chodzi o pomysł tutaj inżynierów na to, jak zaprojektować obwód drukowany, to nie popisali się swoją myślą techniczną. Miejsce na kondensatory elektrolityczne zrobili na średnicę 10 mm. Zastosowano średnicę 12,5. Kondensatory się za bardzo tutaj nie mieszczą. Ponadto następny błąd, jaki został popełniony, może celowo, ale raczej wątpię, pod kondensatorem, bezpośrednio pod kondensatorem idzie zwora, która uniemożliwia, żeby ten element był idealnie przyłożony do płytki. Bez sensu, ale tak już jest. W związku z tym zamiast kondensatorów o średnicy 12,5 mm zastosowałem dziesiątki takie, żeby jednak one były w miarę dobrze zamontowane. Demolki, część dalsza. Rozkładam. Masakra. Powiem Wam, że jest to od tego momentu strasznie zbudowany wzmacniacz, jeśli chodzi o kwestie serwisowe. Wszystko jest na drucikach. Te przełączniki, żeby je naprawić, trzeba wszystko rozlutować. Masakra. Z tymi pójdzie troszkę łatwiej. Tu jest mniej pracy. Tu mamy obwody drukowane, więc też można wyjąć. Tu analogicznie. Potencjometr jest standardowy, tylko ma taką ładną plastikową osłoneczkę założoną. Też nie powinno być większego problemu z jego rozmontowaniem. Przełączniki regulacji barwy dźwięku. Raz, dwa i tu jeszcze nie wiem, do czego ten przełącznik służy. Też można łatwo zdemontować. Tutaj jest potencjometr balansu. Też przylutowany w taki sposób, żeby go wyjąć, trzeba wszystko rozwalić. Jednak nie będę tego robił, da się go rozłożyć bez odlutowywania. Po godzinie walki udało mi się wyrwać pozostałe przełączniki. Też trzeba wszystko zrobić. Już widać, że ktoś tutaj łapki wkładał do tego wzmacniacza. Wydawało się, że nie. Jest nasmarowany. Część niestety była już, tutaj nawet widać, pryskana. Tu jest pozostałość środka jakiegoś tam do reanimacji potencjometru czy przełączników. Częściowo poskładałem przód urządzenia. Tutaj mam już przygotowane praktycznie do montażu moduły zasilacza i końcówek mocy. W tych konkretnych egzemplarzach wymieniłem tak. Kondensatory elektrolityczne to standard. Zmieniłem tu rezystory, te co się bardzo grzały, z 1W na 2W. Odsunąłem je troszkę bardziej od obwodu drukowanego. Jeśli chodzi o płytkę zasilacza, wymienione są przekaźniki, kilka rezystorów na większej mocy, to co się bardzo grzało, standardowo, i zasadniczo elektrolity. Te elektrolity to są Nishikony, które oczywiście dopasowałem wielkością do tych oryginalnych. Pojemności są identyczne, są tylko wyższe napięcia pracy.
I tutaj pozostała jeszcze jedna dość istotna kwestia, czyli to, co wspominałem na początku. Te radiatory mają bardzo małą powierzchnię chłodzenia, nie dają rady odprowadzić odpowiedniej ilości ciepła z tranzystorów. Przez co ten obwód drukowany jest bardzo mocno przypalony. W związku z tym zdecydowałem, że muszę to wszystko przebudować. Takiego radiatora nie mam gdzie kupić długiego, więc dorobiłem inne elementy. Pozostała jeszcze jedna kwestia, to o czym już wcześniej wspominałem, zwiększenia powierzchni chłodzenia tych tranzystorów, dwóch, czy nawet trzech. W tym celu dorobiłem radiatory. Znalazłem taki kawałek jakiegoś radiatora z demontażu. Pocięłem go na kawałki, to są odpady. Wysokość też musiałem troszkę zmniejszyć. O tyle. I dorobiłem trzy takie elementy. Te trzy elementy będą przykręcone do tych oryginalnych radiatorów. W ten sposób. Zwiększy to praktycznie dwukrotnie powierzchnię chłodzenia tranzystorów w tym zasilaczu. Tak, aby wszystko działało poprawnie, zdecydowałem jeszcze o tym, że pozbędę się starej pasty termoprzewodzącej pod tranzystorami i zastosuję nową. Nie białą silikonową, tylko srebrną, która ma kilkukrotnie lepsze właściwości przewodzenia ciepła. Wymyłem wszystko z tej starej pasty. Tego najbardziej nie lubię robić, bo później ciężko to domyć. No i teraz trzeba posmarować tranzystorki nowym smarowidełkiem. Nie przesadzam, żeby to wszystko nie wyłaziło bokami później. Końcówka mocy prawie gotowa. Jeszcze, tak jak wspominałem, czekam na radiatorki, których mi zabrakło. Prace zbliżają się ku końcowi. Bloki mocy są już zamontowane. Tu jest jeszcze płytka przedwzmacniacza. Dołożyłem radiatorki do tranzystorów TO92. Zapewne polepszy to chłodzenie elementów. Prace mechaniczne i elektryczno-elektroniczne zostały zakończone. Sprzęcik zmontowany. Stalowe dachy chmury nad naszym światem mkną. Czarne chmury nad nami, co wciąż zbierają się. Na burzę tylko czekamy, na więcej chyba nie. Te czarne chmury nad nami, niewyjaśniony strach. Nagromadzony latami, co kiedyś muszą spaść. Ten cały gorzki żar, chowany dzień po dniu, jak nasza własna broń, uderzy gradem chór. Sumienia słaby już, przez tyle długich lat. I myśli płyną gdzieś, jak niespokojny wiatr. I on traci mnie, a spokój leci nam z rąk. I trudno, happy end, idziemy jak na front. Co nam zostało dziś, głębokich ran. Może cofniemy to, chcesz tego tak jak ja. Wykonane prace, to już co widzieliście na filmie. Tak wyglądają radiatory, które dorobiłem, aby zwiększyć powierzchnię chłodzenia. W sumie jeszcze przygotuję całe zestawienie wszystkiego, co zostało w tym urządzeniu wykonane. Jeszcze zostały tylko prace czysto elektroniczne, typu kalibracja i ustawienie parametrów. Wzmacniacz w takim stanie po renowacji określam na nowy, technicznie przygotowany na minimum 15 lat pracy. Największe obawy budziły tutaj kondensatory mocy, te dwa. Są dość drogie, jednak po zmierzeniu parametrów
ESR wynosi około 9 milionów, pojemność 21,4 mF, więc zasadniczo są w perfekcyjnym stanie, więc ich nie wymieniałem. Tutaj jest zestaw części, które zostały wymontowane. Troszkę tego jest. Mniej więcej 70% tych kondensatorów, które wymontowałem sobie, jest sprawne. Natomiast jednak trzeba było to przygotować na dłuższe lata pracy, więc zostały one wymienione. Niektóre niestety, na przykład taki ma pojemność zamiast 1 mikrofarada ma 330 pikofaradów, więc zasadniczo już jest po nim. Przekaźniki standardowo wymienia, mają nadpalone styki. Jeśli chodzi o włącznik sieciowy, to już wspominałem stan rozkładu. No i oczywiście wiele rezystorów, które należało wymienić, zwiększyć ich powierzchnię chłodzenia, czyli moc, natomiast niektóre rzeczywiście wymagały wymiany, ponieważ były już dość mocno nadpalone. Wszystko działa perfekcyjnie, sprzęt przygotowany na co najmniej 20 lat bez awaryjnego działania. Każde urządzenie, które przeszło pełny proces renowacji, otrzymuje naklejki Retro Audio. Czyli jeżeli spotkacie gdzieś ogólnie takie sprzęty, które posiadają okrągłą nalepkę, oznacza to, że były po renowacji u mnie. Podsumowując, koszty wykonania operacji. Jest tak, kondensatory 36 sztuk, przekaźniki 2 sztuki, żarówki 3 sztuki, rezystory 12, włącznik sieciowy oryginalny Alpsa 1 sztuka, czas pracy 30 godzin i do tego dołożyłem 20 radiatorów do TO92 i 3 radiatory te, które dorabiałem. Całość wyszła 2600 zł.